Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić w Plasticity taką redukcję, przejściówkę z przekroju prostokątnego na okrągły. Zapraszam. Usuwam sześcian. Przełączam się na widok z góry i rysujemy prostokąt. Zakładam nasz otwór, ten prostokątny, na 240 na 140 mm. Dodatkowo potrzebny będzie jakiś kołnierz zewnętrzny po centymetrze, 260 i 160. Między wymiarami przełączam się klawiszem tabulacji. Grubość ścianek tej przejściówki redukcji to będą 2 mm. Ja sobie tutaj też dorysuję, bo potem się przyda. Pokażę Wam dlaczego. Czyli 236 i 136. Ok, mamy wszystko. Teraz przełączam się na widok z boku i rysujemy tutaj przekrój okrągły. 120 mm. Średnica zewnętrzna. Tutaj również 2 mm grubości, więc 116 w środku. Ok, mamy taki rysunek. Zaznaczam dwa okręgi, klawisz G i przesuwam sobie w tę stronę. Dla celów filmu tak na oko, natomiast można to sobie zwymiarować i przesunąć w konkretne miejsce. Ok, zatwierdzam. Teraz zaznaczam ten wewnętrzny okrąg i go tutaj wyciągam. Niedużo, bo nie mam takiej potrzeby. I tak samo wewnętrzny prostokąt też na zewnątrz. To jest bardzo ważne. Tak, czyli ten tutaj robimy taki krążek na zewnątrz i prostokąt też na zewnątrz. Ok. Zaznaczam widoczność tych krzywych i ją wyłączam. Zaznaczam z shiftem obie powierzchnie i tu dzieje się magia. Klawisz L i mamy funkcję loft. No i teraz tutaj z tych dostępnych opcji mamy na przykład możliwość stworzenia takiego połączenia prostego, bardziej zaokrąglonego, no i jeszcze bardziej zaokrąglonego. Tutaj możemy sobie tym sterować tak jak chcemy, z jednej strony, z drugiej strony. Ok. Mamy to. Teraz zaznaczam ten element jeszcze raz i przechodzę do funkcji Hollow Solid. Tutaj ustawiamy grubość ścianki. Możemy ją ustawić albo na zewnątrz, albo do środka. Jako że ustawiłem przekrój, tak założyłem sobie przekrój ten 140, o ile dobrze pamiętam, na 240, więc ja sobie to wyciągam i dajemy grubość 2 mm na zewnątrz. Ok, dla tutaj poprawności wymiarów od razu i dla dokładności wpisuję 2 mm. No i mamy to. Wyłączam widoczność krążka i tutaj tego prostokątu. Wyłączam również na razie widoczność tego elementu i przywracam te krzywe. No i teraz wyciągam znowu ten wewnętrzny okrąg. Już tutaj trochę więcej i włączam widoczność tego elementu wyciągniętego. Zaznaczam go jako element, w którym chcę wyciąć to, co tutaj sobie wyciągam i naciskam OK. I już mamy tutaj jeden otwór. To samo na dole. Zaznaczam ten prostokąt, wyciągam go w dół
włączam widoczność tego połączenia, zaznaczam go i OK. Dobra. W takiej postaci, no to jest średnio używalne, więc tutaj by się przydał kołnierz. No i po to rysowałem ten dodatkowy tutaj mniejszy ten prostokąt, żeby uniknąć takiego efektu, że wyciągając go więcej, on tutaj no, nie łączy się z tą powierzchnią tej przejściówki, tej redukcji. Dlatego wyłączę widoczność jeszcze raz, zaznaczę z Shiftem obie powierzchnie i wyciągnę je w dół, tym razem na jakieś 3 mm. OK. I od razu możemy wyciągnąć sobie tutaj o 70 mm do podłączenia jakiegoś węża ssącego na przykład. I mamy taki element. Żeby to Wam ładniej pokazać jeszcze. Oj, tak. I wyłączymy sobie krawędzie. No i mamy to. Do zobaczenia w następnym filmie.